Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku naszej telenoweli Aupaxowej. Omówiliśmy kilka modeli, serii właściwie ciągników Aupax z naszej oferty firmy Korbanek. Cieszę się, że mam jeszcze wciąż okazję zaprezentować Wam kolejny model, na który powiem Wam szczegółowo, chcę Wam go omówić i czekałem na to omówienie. Jest to ciągnik sadowniczy firmy Aupax. Oznaczenie tej serii jest F4000. Mamy tutaj model F4100 o mocy silnika 100 koni mechanicznych. Także zapraszam do oglądania. Jak sami widzicie, wsiadłem bez problemu, chociaż znacie, jeżeli chodzi o kwestię ciągników sadowniczych, automatycznie przychodzi nam na myśl, że mała kabina, ciasno, niewygodnie, nic z tych rzeczy, proszę Państwa, nic z tych rzeczy. Obecne produkowane ciągniki, nowoczesne ciągniki, takie jak właśnie Aupax z serii sadowniczej F4000, sprawdzają się. Tu wygoda idzie na równi, a nawet wyprzedza samą technologię. A powiem Wam krok po kroku, o czym mówimy. Silnik Weichai 3,6 litra, 100 koni, zoptymalizowany, bardzo fajny. Ciągnik wyposażony w przedni TUS, w przedni WOM, ogumienie typowo, wiadomo, rolnicze. Możemy domówić jakieś inne, jeżeli będzie potrzeba. Do wymogów uprawy w rzędach, czy to krzewów, czy drzew owocowych, czy jakichkolwiek innych roślin. Szerokość jest w granicach 1,60 m, w zależności jakie tam skonfigurujemy sobie ogumienie. Kabina już niestety może nie jest czterosłupkowa, bo to też są też pewne wymogi, jeżeli chodzi o kabinę do ciągników sadowniczych, ale moim zdaniem i tak te dodatkowe dwa słupki po środku zostały zamocowane w takich miejscach, gdzie nie utrudniają nam widoczności. Także ja przy moich 1,90 cm zmieściłem się, siedzę wygodnie w kabinie, fotel amortyzowany Gramera w standardzie. Co tu przejdę ważną rzecz, kabina jest najdowocześniejsza, jeżeli chodzi o spełnianie norm. Spełnia tu wymogi normy N15695-1, czyli jest to kabina nadciśnieniowa, proszę Państwa. O co chodzi? Oprócz wygody przy pracach sadowniczych, a zwłaszcza opryskach, czy to z pestycydami, herbicydami, jest zdrowie naszego operatora. Sami wiemy, jakie chemia, środki chemiczne, substancje czynne wywołują wpływ na organizmy żywe, czyli na szkodniki, a rykoszetem dostaje się operatorowi, czyli to wdycha. Poprzednie generacje kabin w ciągnikach, czy to sadowniczy tego, skupiały się na absorbowaniu, zatrzymywaniu cząstek stałych, czyli pyłów, grubszego zanieczyszczenia. Kabina kategorii 4, proszę Państwa, charakteryzuje się, że wychwytuje nam substancje czynne w aerozolach, w pyłach poprzez kilkuetapowy system filtracji. Pierwszy oczywiście to jest filtr główny, który oczyszcza nam powietrze, które zaciąga nam nawiew czy układ klimatyzacji do kabiny z pyłów, a drugi to jest filtr cząstek z węglem aktywnym. Tu już następuje reakcja, że te związki chemiczne są wychwytywane i absorbowane przez ten film węglowy ze skutecznością 98%. Także to jest moim zdaniem niebywały atut naszego ciągnika z kabiną kategorii 4. I tym moim zdaniem, proszę Państwa, jest jeden z ważniejszych punktów, który powinien być na Państwa liście, jeżeli chodzi o wymagania do Waszego nowego ciągnika sadowniczego. Przechodzimy do sedna sprawy, jeżeli chodzi o nasz cykl filmów. Kabina, jak już wspomniałem, 6-słupkowa. Znów tradycyjnie idąc schematem omawiania, mamy strefę centralną,
No tutaj już ze względu na charakter ciągnika węskie, ergonomia musiała iść jeszcze krok do przodu, żeby wszystko wykorzystać. Tutaj już mamy do dyspozycji wyświetlacz ciekło krystaliczny 10,1 cala. Przełączniki też mamy wszystko pod ręką, sterowanie, załączanie przedniego napędu, blokadą mechanizmu różnicowego, załączanie przedniego wałka, oświetlenia, systemem wypalania filtra DPF. Kabina z kolumną kierowniczą regulowaną na wysokość w dwóch płaszczyznach. Bardzo łatwo można dopasować sobie, by wygodnie operować. Zestaw przełączników do oświetlenia, klaksona, kierunkowskazów. Z lewej strony oprócz schowka hamulec postojowy. Wiadomo, żeby odpalić jest wymagany zaciągnięty hamulec, to jest cecha charakterystyczna we wszystkich modelach naszych ciągników. Całe serce zostało skonsolidowane do obsługi ciągnika z prawej strony, jak w większości. Widzimy, że to jest inne ułożenie dźwigni sterujących. Tu mamy biegi i zakresy. Tak dla przypomnienia, ciągnik Aupax serii sadowniczej F4000 posiada 16 biegów do przodu, 16 do tyłu, 4 biegi, 4 zakresy, 4x4, 16 biegów i w przód i w tył. Do sterowania wyjściami hydrauliki roboczej przód i tył służą te 3 dźwignie, gaz ręczny oraz mechanicznie sterowane dźwignie tylnego tuza. Jest to całkowicie mechaniczny ciągnik. Jedyne funkcje sterowane elektrohydraulicznie to jest jazda tył-przód dla wygody oraz załączanie przedniego wałka WOM, tylnego wałka WOM oraz blokady tylnego dyferencjału. Z boku na słupku umieszczono sterowanie oświetleniem roboczym oraz sterowanie, załączanie wycieraczek. Dla wygody panel klimatyzacji z jednej strony, panel sterowania radiem z drugiej strony, głośniki, nawiewy wszystkie dookoła możemy sobie wygodnie ustawić, roleta, ale także fajna funkcja, jeżeli nie wykonujemy oprysków chemicznych, tylko jakieś prace, gdzie nie wykonujemy dużego zapylenia, możemy uchodzić sobie szybę, pracując w sadzie, świeże powietrze. Bardzo fajna funkcja. Ale moi drodzy widzowie, to nie ostatni film tej serii o kabinach, wnętrzach centrum sterowania ciągnika. Jeszcze mamy dla Was kilka filmów, które mogą Was zainteresować. Obserwujcie i czekajcie.